Otóż w mojej ocenie, ale może to wynika z tego, że ja sam jestem w nieznacznym stopniu zaangażowany w dialog polsko-niemiecki. Ten dialog jest znacznie słabszy aniżeli dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. Oczywiście inne są motywy, dla których powinniśmy rozwijać dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-niemiecki. Dialog polsko-niemiecki jest dialogiem pomiędzy dwoma narodami, które mają za sobą dramatyczną, tragiczną przeszłość. I niewątpliwie momentem przełomowym był rok 1966. To jest list biskupów polskich do biskupów niemieckich z okazji tysiąclecia chrztu Polski, w którym padły słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No bo tak myśli chrześcijanin. Tu nie ma jakiegoś zrównania win, ale jakiekolwiek byłyby winy. Tu nie ma w ogóle żadnego symetryzmu. Ten akt biskupów polskich spotkał się z bardzo agresywną reakcją ówczesnych władz komunistycznych, ale on wyzwolił w środowiskach katolickich, zwłaszcza w środowiskach skupionych wokół Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, klubów inteligencji katolickiej na przełomie lat 60. i 70. bardzo aktywny, aktywny, tak można by powiedzieć, nurt zbudowania nowych relacji polsko-niemieckich. Najpierw na płaszczyźnie kultury, zanim zaistniały polityczne warunki, które zaistniały właściwie po upadku komunizmu do dobrego wspólnego sąsiedztwa. Ze strony niemieckiej już wcześniej w epoce komunizmu została uznana pojałtańska nowa granica Polski, a jeszcze do tego trzeba uwzględnić integrację Polski w strukturach Unii Europejskiej i w zasadzie fakt, że obydwa kraje, Polska i Republika Federalna Niemiec, są członkami tej samej wspólnoty politycznej, gospodarczej i ideowej. Wszystko to jednak należy wypełnić ludzką treścią. I sporo kontaktów polsko-niemieckich jest można by powiedzieć, że one są dzisiaj czymś naturalnym. A jednak mam wrażenie, że ten właśnie taki dialog, jaki został zainicjowany w latach 60. i 70., że on osłabł. I również on osłabł ze strony Kościoła. Wiem, że istnieje jakaś taka formalna struktura w Konferencji Episkopatu Polski do kontaktów z Episkopatem Niemieckim i ze zdziwieniem się dowiedziałem, że ona istnieje, bo kilka lat temu odbyło się jakieś takie spotkanie. One powinny być czymś stałym, a nie od wielkiego dzwonu. Wiele rzeczy oczywiście przepracowano. I ja tutaj osobiście nie mam w zasadzie wielkich doświadczeń z terenu Polski, jakkolwiek przebywałem wielokrotnie, głównie w celach naukowych w Niemczech i całkiem dobrze znam południe Niemiec, mniej może północ, ale inne kraje niemieckojęzyczne, Szwajcarię, Liechtenstein, w którym mieszkałem prawie przez 5 lat, Austrię. Te kraje są mi dość dobrze znane i także jakoś kulturowo bliskie, bo kiedy człowiek mieszka i mówi w języku niemieckim przez 5 lat, no to jednak staje się to również jakąś częścią jego kulturowego wyposażenia. Tak bym powiedział. Także jest mi ten obszar bardzo bliski. I pamiętam z moich lat studenckich w Polsce, była to końcówka lat 70. Była taka organizacja niemiecka Sinnezeichen Aktion, czyli Znak Pokuty. I ja się zetknąłem z ludźmi ze Znaku Pokuty w Lublinie.
Wtedy jakoś uczestniczyłem w duszpasterstwie księdza Mieczysława Brzozowskiego. To był w ogóle fenomenalny człowiek. To on mi właściwie otworzył oczy na wielokulturowy Lublin. Sam pochodził z Lwowa, więc nic dziwnego, że miał taką wrażliwość, a poza tym pochodził z rodziny socjalistycznej, więc był już od swojego jeszcze przedwojennego i wojennego dzieciństwa uwrażliwiony na dominujący w Polsce endecki kod kulturowy. Jeśli ja mam to od kogoś, to mam od niego. Później jakoś sam to pogłębiałem i przekonywałem się, że jest to ta wizja polskości, która jest najbardziej chrześcijańska i najbardziej też propolska, jeśli tak wolno można powiedzieć. Ale właśnie dzięki księdzu Brzozowskiemu uczestniczyłem w takim niesamowitym wydarzeniu, jakim było porządkowanie wtedy w latach 70. naprawdę zaniedbanego. No to był nowego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie, bo wiadomo, jest ten stary cmentarz, który nie został zniszczony, natomiast nowy cmentarz został zniszczony i tam częściowo zresztą został zabudowany także. I myśmy w takim trójkącie ludzi z 3 krajów, byli ludzie z Polski, Włoch i z Niemiec. Z Polski to byli studenci z KUL-u, niewielka grupka, kilkanaście osób. Kilka osób właśnie to byli Niemcy z Sine Zeichen Aktion i byli Włosi z Komunione e Liberazione. Ruch ten po polsku nazywa się Komunia i Wyzwolenie. To był taki włoski, bardzo prężny, dynamiczny ruch. Ksiądz Brzozowski miał z nimi kontakty, może dla nich to było trochę zaskakujące, ale jak oni tu przyjeżdżali w różnych sprawach, na przykład na pielgrzymkę do Jasnej Góry, na Jasną Górę do Częstochowy, czy też były różne takie obozy poświęcone kulturze polskiej. Ja zresztą uczestniczyłem w takim obozie w roku 80 w Bieszczadach i wtedy żartowaliśmy, że jak wkroczą Rosjanie, to powiemy, że tu już jest Italia, bo są Włosi, żeby sobie szli do domu, bo to za daleko. No ale to był oczywiście żart, tak się pocieszaliśmy. Natomiast przechowuję w pamięci ten moment, kiedy młodzi ludzie z Polski, Włoch i Niemiec próbowali zrobić jakiś porządek. Mówię jakiś, bo tam niewiele nam się udało, ale przynajmniej i sądzę, że wielu z nas osiągnęło też jakąś wrażliwość na tę żydowską przeszłość, której tak gołym okiem wcale niełatwo było dostrzec. Zresztą ja wcześniej nie byłem na tym cmentarzu, czy na tym miejscu, gdzie był cmentarz, bo przecież tam już macew nie było, kiedy byliśmy, tam próbowaliśmy. To znaczy może jakieś szczątki macew jeszcze były, kiedy próbowaliśmy wyrywać trawę, chwasty. Ale istotne właśnie było to, że ta wspólna praca była także okazją do bardzo ważnych pytań na temat przeszłości i przyszłości Europy, którą stawiali sobie młodzi wtedy Polacy, Niemcy i Włosi. Wszyscy chrześcijanie zresztą.